Monika. Dzisiaj zrobię wiosenny makijaż, a przy okazji opowiem Wam o trendach w koreańskim makijażu na rok 2024. Kolorem roku 2024 jest Peach Fuzz. Jest to taki brzoskwiniowy kolor, więc dzisiejszy makijaż w zgodzie z trendem będzie takim brzoskwiniowym makijażem. Zaczniemy od primera, żeby makijaż utrzymał się dłużej. Ja tutaj mam primer z Holika i on ma pomóc osobom z dużymi porami i z przetłuszczającą się skórą. Primera nie nakładamy za dużo i to jest matujący primer, więc jeżeli właśnie macie tłustą skórę, bardzo go polecam. Nakładamy go na policzki i na nos. Teraz przejdziemy do podkładu. Ja dzisiaj będę używać podkładu w kuszonie, które są już od jakiegoś dłuższego czasu bardzo popularne w Korei. To jest edycja wiosenna, bardzo ładna. To jest kuszon Clio w kolorze 3 Linen, jeden z bardziej popularnych kuszonów. Trendem w koreańskim makijażu jest teraz bardzo delikatne krycie i pewnie wielu z Was kojarzy dawno temu taki bardzo glow, świecący się wręcz koreański makijaż. Teraz to zupełnie odeszło już do lamusa, nikt już tak się nie maluje. Teraz stawiamy na semi-mat albo taki delikatny glow. I właśnie krycie ma być bardzo delikatne, bardzo cienkie i nie staramy się zasłonić całej skóry twarzy, tylko właśnie to ma być taki bardzo naturalny efekt, taki codzienny. Właśnie ta skóra ma nie wyglądać jak takie, wiecie, filtr z Instagrama, tylko po prostu jak taka skóra no, normalnej osoby, przeciętnej, z niedoskonałościami. Je zakrywamy tak leciutko. I widzicie, ta gąbeczka ma taki fajny kształt, bardzo fajnie wchodzi pod oczy. O, mi tutaj coś wyskoczyło, więc też muszę to sobie zakryć. Taki tip z Korei, jak macie takiego kuszona, to żeby to wszystko weszło w pory, to tak głośno klepiecie. Ale ten makijaż potem się lepiej trzyma. Teraz przejdziemy do drobnego zakrycia niedoskonałości i też robimy to bardzo delikatnie. Nie staramy się za wszelką cenę, żeby naszych na przykład cieni pod oczami zupełnie nie było widać, tylko zakrywamy to bardzo leciutko. Ja użyję tutaj korektora z Luny, który jest jednym z lepiej sprzedających się koreańskich korektorów. On jest taki trochę, wiecie, konkretny, więc też trzeba uważać z jego ilością. I teraz to, co jest na przykład trendem, jeśli idzie o koreańskie korektory, to są takie paletki korygujące. Na przykład, wiecie, zielony kolor, fioletowy. My niestety takiej nie mamy. Pojawiają się też takie pudry. W Polsce takie produkty też kiedyś były popularne. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale mam wrażenie, że moja mama używała takich paletek, kiedy ja byłam dzieckiem, więc pewnie ktoś z Was kojarzy. I to teraz wszystko wraca z powrotem. I właśnie w Korei są nawet takie paletki, wiecie, nie z 3 kolorami, tylko tam ich jest 8, naprawdę bardzo dużo. Są różne palety kolorystyczne, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli interesuje Was taka tematyka i chcielibyście, żebyśmy zrobiły test takich paletek, to zostawiajcie lajki i komentarze. Do korektora użyjemy takiego pędzelka. Ten jest trochę szerszy, a tutaj macie taką malutką końcówkę właśnie na jakieś wypryski. Mi tutaj akurat coś wyskoczyło pod brwią, więc sobie tego użyjemy. To tutaj na rękę. I trzeba się skupić teraz. Można już palcem wklepać, żeby był taki bardziej naturalny efekt. I nie staramy się za wszelką cenę, żeby go nie było zupełnie widać. Teraz troszeczkę spróbujemy zakryć cienie pod oczami, tylko znowu tak delikatnie, bo w pewnym wieku jak dacie za dużo korektora, to się wszystko zbiera pod oczami, a to nie jest taki makijaż, wiecie, nie wiem, do klubu, tylko na co dzień, więc w zgodzie z trendem niech będzie naturalny i delikatny. Teraz przejdziemy do lekkiego przypudrowania twarzy i tutaj używamy pudru z Code. To, o czym wspomnę, to że absolutnie wszystkie kosmetyki, których używam dzisiaj, są kosmetykami koreańskimi. Na czole, żeby osiągnąć semi-mat.
Teraz przejdziemy do primera na powiekę. Jeżeli macie problem z przetłuszczającą się skórą i jeżeli nic nie chce się utrzymać na Waszych powiekach dłużej niż pół godziny, polecam taki primer. Może nie na co dzień, ale na pewno na wyjścia. Jest to primer z Miszy, bardzo przystępny cenowo. I on ma taki biały kolor, ale tego nie widać na powiece. Daje taką fajną bazę i cienie trzymają się zdecydowanie dłużej. Tutaj zaczniemy od primeru i to, co musicie zrobić, jeżeli chcecie zrobić makijaż w koreańskim trendzie, to nie tylko nałożyć ten primer na górną powiekę, ale też tak minimalnie na dolną. Tutaj trzeba uważać, nie nakładajcie za dużo, bo zwłaszcza jak macie zmarszczki pod oczami, bo to może wysuszyć tą okolicę pod okiem, więc tak tylko maciupeńko, troszeczkę tyci. Teraz czas na konturowanie twarzy. Koreanki skupiają się najbardziej na konturowaniu nosa i ja użyję dzisiaj palety Too Cool for School Art Class w kolorze Modern. Jest to jedna z najlepiej sprzedających się palet do konturowania, jedna z pierwszych, mam wrażenie, na koreańskim rynku. I tutaj mamy taki specjalny pędzelek do konturowania nosa. On jest dość tani, kupiłam go w Daiso, kosztował około 6 zł. I to, co warto wspomnieć, w Korei właśnie te wszystkie produkty do konturowania twarzy, pudry tak samo, one wszystkie są mają takie delikatne kolory. Nie lubią takich, wiecie, konkretnych kolorów, które trzeba bardziej rozprowadzać, tylko wolą, jeżeli chcą osiągnąć mocniejszy efekt, na przykład nadbudować ten kolor. I też w większości dalej wszystkie produkty do konturowania to są takie pudrowe produkty. Te produkty, na przykład bronzery w kremie, dopiero tutaj wchodzą, nie są zbyt popularne. Teraz to, co pojawia się, to może takie sticky. Tutaj wymieszam sobie najjaśniejszy kolor z tym środkowym. I tutaj właśnie kontur robimy aż odtąd. Nie musicie dochodzić do końca nosa, bo to może wyglądać tak trochę sztucznie, tylko tak mniej więcej gdzieś dotąd. I z drugiej strony. Super się ten pędzelek sprawdzał właśnie na nos. I na sam koniuszek nosa użyjemy może trochę ciemniejszego koloru. Pewnie kojarzycie chaty koreańskie. Zrobimy taki kształt. Tak, to jest właśnie trend na TikToku. Dużo widać, ten koniuszek nosa jest w ten sposób konturowany. I to jest taki bardzo delikatny efekt. I właśnie tutaj o co chodzi w tym konturowaniu nosa. Dużo Koreanek ma takie trochę szersze nosy i one chcą po prostu je wyszczupić. Dlatego też w Korei jest dużo operacji plastycznych nosa. I to, co właśnie dużo Koreańczyków uwielbia, to takie nosy, jakie mam ja. Co ja na przykład miałam bardzo dużo kompleksów na punkcie mojego nosa. Wydawał mi się duży, taki wiecie, tutaj wystający, a tutaj wszyscy mówią, że to jest super nos właśnie, bo oni mają takie wklęsłe nosy. Chcą osiągnąć taki efekt przy użyciu właśnie i konturowania i highlightera. Teraz czas na kolejny trend dotyczący różu na policzkach. To, co się nie zmienia, to umiejscowienie tego różu, który już od jakiegoś czasu staramy się umieścić jak najbliżej oczu i to ma nam dać taki młodzieńczy wygląd. I to, co jest teraz nowością, to Sokkwang Blushi, czyli właśnie taki róż bardziej nie taki matowy, tylko róż, który ma nam dać taki blask od wewnątrz. To nie ma być przesadzone, tylko to ma być taki naturalny efekt. Użyjemy sobie dzisiaj takiego tańszego produktu z Daiso, z Ipken. Tutaj mamy dwie końcówki, jedna to róż, a druga to rozświetla. To jest po prostu róż w płynie. I właśnie ten róż jest w takim fajnym brzoskwiniowym kolorze. Nałożymy go sobie tutaj tak pod oczami, blisko, ale nie za blisko, bo w pewnym wieku to już nie wygląda aż tak dobrze. I to, co ja polecam przy używaniu takiego różu, to właśnie wklepcie to sobie przy użyciu palców, a nie pędzelka, bo w pędzelek to wszystko wchodzi. I to jest taki bardzo delikatny efekt. Jeżeli chcecie trochę mocniejszy, to jeszcze raz. Możemy sobie trochę dołożyć. I tak, Martyna tutaj mówi, że nie bardzo widać ten brzoskwiniowy kolor, więc wzmocnimy sobie ten efekt i Wy też tak możecie zrobić pudrem w kompakcie. Użyjemy takiego małego pędzelka. On też ma taki bardzo delikatny kolor, ale możecie go nakładać warstwami.
I teraz nałożymy na to ten highlighter, właśnie żeby osiągnąć taki efekt rozświetlonych policzków. Nakładamy to na to. I to jest taki bardzo naturalny efekt, znacznie różniący się od zachodniego makijażu. Teraz, jeszcze zapomniałam o tym, żeby ten highlighter dodać na nos. To, co lubią robić Koreanki, to dodawać właśnie highlighter na sam koniuszek nosa, tylko nie nakładamy tego na całość nosa, tylko w takich 2 punktach. Teraz przejdziemy do mojej ulubionej części, czyli do makijażu oka. Mamy tutaj taką paletkę właśnie w brzoskwiniowym kolorze. I tak jak każda koreańska paletka musi mieć tutaj błysk. I te koreańskie paletki, teraz jest dużo takich cieni, które są matowe, ale mają takie drobinki, nie wiem czy to będzie w ogóle widać, bo to nie jest taki typowy cień z brokatem, tylko to są takie drobinki, które się tak delikatnie mienią, na przykład w słońcu i to jest taki bardzo delikatny efekt, tak, bo Koreanki bardzo lubią bardzo delikatny efekt w makijażu, więc mamy taki jaśniejszy kolor, mamy brzoskwiniowy kolor, błysk i dzisiaj użyję wszystkich tych 4 kolorów. To jest właśnie fajna taka paletka, którą możecie wziąć na wyjazd. Te cienie są też bardzo delikatne i to, co mi się przypomina, jak zaczęłam uczyć angielskiego dzieci, jedna dziewczynka mi powiedziała: dlaczego ty masz taki mocny makijaż? A wtedy w ogóle nie rozumiałam tego, wydawało mi się, że zrobiłam sobie takiego, wiecie, dzienniaka bardzo lekkiego, ale no niestety to napigmentowanie cieni bardzo się różni, więc u Koreanek nie zobaczycie takiego ostrego makijażu, to wszystko jest tak delikatne, ale to, co mi się wydaje, to właśnie to, że jest to fajne rozwiązanie dla początkujących, bo nie będziecie wyglądać sztucznie. Użyjemy tego najjaśniejszego cienia jako bazy. Trochę dzięki temu primerowi ten cień jest bardziej widoczny. Rozumiem, dlaczego ten primer jest biały. Do koreańskich paletek się nadaje idealnie. Ten cień rozprowadzamy na obie powieki i tutaj też pod okiem. Teraz użyjemy tego ciemniejszego brzoskwiniowego koloru. I tak, Koreanki używają eyelinera, ale przy linii rzęs częściej używają po prostu jakiegoś ciemnego, brązowego cienia. Więc my zrobimy dzisiaj to samo. Na koniec użyjemy też eyelinera. Koreanki preferują eyelinery w kolorze brązowym, właśnie żeby otrzymać taki naturalny makijaż. Czarnych też używają, ale taki ciemny brąz jest chyba bardziej popularnym kolorem. I ten eyeliner użyjemy tylko na koniuszek powieki. I tak, teraz przejdziemy do najważniejszej części makijażu oka, czyli do tej dolnej powieki. To, co teraz jest trendem, to under eye makeup. I tak, jest coś takiego, co nazywa się Aegyeosal. Aegyo to jest takie urocze zachowanie Koreanek i właśnie to jest taka linia, którą rysujemy tutaj pod okiem, żeby właśnie otrzymać taki efekt bycia taką bardziej uroczą, trochę młodszą i to ma być taki powiew świeżości w naszym makijażu. I w Korei do Aegyeosal mamy kredki, ale jeżeli nie macie takiej kredki, ja też takiej nie mam, nie musicie się przejmować. Możemy użyć po prostu tego samego koloru, którego użyliśmy na górną powiekę, wtedy to powinno wyglądać tak bardziej naturalnie, albo możecie też użyć swojego produktu do konturowania, tego samego, którego użyliście do konturowania nosa. Ja użyję tego, którego użyłam na górną powiekę. Ten Aegyeosal ma być troszkę większy. To, co może być problemem, to właśnie znalezienie tej lokalizacji jakby tego Aegyeosalu, żeby wyglądało to naturalnie. Możecie się uśmiechnąć i wtedy powinno być troszkę łatwiej. I teraz rysujemy też jeszcze jedną linię tutaj przy rzęsach dolnych. Tak, dzięki temu optycznie powiększamy oko. I też jest taki trend, żeby domalować sobie tutaj rzęsy i wtedy właśnie to jeszcze bardziej ma optycznie powiększyć oko. Ja nie będę tego dzisiaj robić.
Ten giosal możecie, jeżeli to wyjdzie trochę za mocno, możecie to trochę rozmazać. I teraz ta skóra nad agiosalem, tutaj powinniśmy użyć jakiegoś jasnego cienia, więc ja użyję cienia z innej paletki, z Wake Made, żeby trochę to rozjaśnić. Łakamy. Łakamy. Ulubiona firma Martyny. Teraz. I tutaj dodamy sobie jeszcze trochę glitteru w brzoskwiniowym kolorze. I teraz dolna powieka już zrobiona. To, co nam zostaje w makijażu oka, to jeszcze dodanie sobie tego brokatu na górną powiekę, na sam środek palcem, żeby był bardziej widoczny. Taki akcent. Teraz przejdziemy do makijażu brwi. Trendy w makijażu brwi bardzo się zmieniły ostatnimi czasy. Koreanki preferują teraz jasne brwi, używają często nożyczek do wycinania włosków, żeby je skrócić, przez co optycznie one są jaśniejsze. Dzisiaj użyjemy takiej kredki razem ze szczoteczką z ulubionej firmy Martyny z Wakame. Tutaj obrysujemy sobie delikatnie brwi. Jeśli idzie o kształt brwi, one nie mają być takie grube, mają być bardziej łukowate i cieńsze. Nie takie bardzo cieniutkie, ale troszkę cieńsze. Do rzęs użyjemy takiej brązowej maskary. Ona jest dość specyficzna, bo ma na szczoteczce widać właśnie takie malutkie włoski i koreanki mają zazwyczaj takie dość rzadkie rzęsy, więc ma im to pomóc w uzyskaniu objętości. Czas na usta. Ciekawy trend z Korei, stosunkowo nowy, to overlining i użyjemy do niego konturówki, które są właśnie takie bardziej konkretne, trochę grubsze. I to, co robimy, to na naszej linii ust nie staramy się za bardzo wychodzić poza linię ust, bo dzięki tej wielkości i tak ta konturówka trochę wyjdzie, rysujemy, po prostu obrysowujemy sobie usta. Kontur gotowy. I do makijażu ust użyjemy koreańskiego tintu. Te tinty, które są teraz popularne, to nie są takie matowe tinty, tylko właśnie błyszczące tinty. One różnią się od błyszczyków konsystencją. Błyszczyki często jak nałożycie je na usta są takie lepiące, nieprzyjemne. Tutaj nie ma takiego efektu. To jest tint z Too Cool for School, też właśnie w takim brzoskwiniowym kolorze. Na sam koniec utrwalimy nasz makijaż takim sprayem, setting spray. I gotowe. Dajcie znać, czy taki koreański makijaż Wam się podoba, czy Wy spróbowalibyście zrobić taki makijaż, czy jednak wolicie taki typowy polski makijaż. Zachęcamy do polajkowania, subskrypcji, no i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa! Nienawidzę robić makijażu. Nie róbcie go! Dolną więziczkę. No pomalowałam! Serio! A widać. Tak? Widzę. Dobra.